Witajcie na Polski Codziennie. Dzisiaj rozmawiamy o tatuażu. Zapraszam. Cześć, witajcie na Polski Codziennie. Dzisiaj rozmawiamy o tatuażu. Przypomnę Wam tylko, że na naszej stronie www.polski-codziennie.pl macie bezpłatną transkrypcję dzisiejszego odcinka. Korzystajcie z niej. Tatuaż. Skąd ten temat? Temat pojawił się jakiś czas temu w moich rozmowach z Wami na iTalki. Okazało się, że jest to temat interesujący dla wielu moich rozmówców. Pomyślałam więc, że warto przygotować krótkie wideo, bo być może zainteresuje on również innych ludzi, którzy oglądają ten temat. Tatuaż czym jest? Modą? Udowodnieniem wytrzymałości na ból, wyrazem odwagi, chęcią zaprezentowania siebie? Na wszystkie te pytania odpowiada bardzo ciekawy artykuł, który znalazłam w internecie. Artykuł został napisany przez psychologa, przez specjalistę, który analizuje, dlaczego ludzie robią tatuaże. Link do tego artykułu umieszczę w opisie do dzisiejszego wideo. Jeśli Wasza znajomość języka polskiego umożliwia Wam spokojne czytanie, przeczytajcie ten artykuł, bo naprawdę warto. Tatuaż, znany tak naprawdę od czasów starożytności, nie jest niczym nowym. W dzikich plemionach tatuaże były charakterystyczne dla najsilniejszych wojowników, dorosłych mężczyzn lub też kobiet szamanek. W czasach nowożytnych tatuaż kojarzy nam się z więzieniem, na przykład. Osoby, które szły do więzienia i z niego wychodziły, najczęściej wracały już z tatuażem. Ludzie od wieków stosowali i stosują zabiegi, które mają na celu przede wszystkim poprawę wyglądu. Zwłaszcza teraz, w czasach nieustannego promowania perfekcji w mediach, wkładamy wiele wysiłku w to, aby podnieść swoją atrakcyjność. Tatuaże mają długą historię kilku tysięcy lat, jednak w ostatnich kilkudziesięcioleciach zdobyły one szczególną popularność. Nie tylko coraz więcej ludzi decyduje się na zrobienie sobie tatuażu, ale co ciekawe, tatuaż jest charakterystyczny i jest obecny we wszystkich grupach. W dzisiejszych czasach tatuaże pojawiają się u ludzi bez względu na ich wiek, na ich poziom wykształcenia czy przynależność do grupy społecznej. Jakie znaczenie ma więc tatuaż? Dlaczego się tatuujemy? Oto 10 odpowiedzi psychologa. Po pierwsze, piękno, sztuka i moda. Ludzie, dla których ważne są te rzeczy, dla których ważna jest sztuka i moda, robią tatuaż, ponieważ traktują go jako modny dodatek. Chcą mieć na ciele coś wyjątkowego, jakieś małe dzieło sztuki. W tej kategorii znajdują się ludzie, dla których tatuaże mają wartość przede wszystkim estetyczną. Po drugie, indywidualizm. Jest to motywacja oparta na tworzeniu i kreowaniu własnej tożsamości, obrazu samego siebie. W tej kategorii ludzie, którzy decydują się na tatuaż, chcą stworzyć określony wizerunek własnej osoby. Po trzecie, historie osobiste. Obserwuje się, że ludzie, którzy przeszli trudne doświadczenia, zarówno cielesne, jak i psychiczne, często decydują się na zrobienie tatuażu. Tacy ludzie traktują tatuaż jako pewien rodzaj terapii, jako oczyszczenie. Uważają, że jeżeli zrobią tatuaż, to w pewien sposób odetną się od tych złych wydarzeń, od tych złych doświadczeń, które mieli w życiu. Po czwarte, wytrzymałość fizyczna. Niektórzy ludzie decydują się na tatuaże po to, aby sprawdzić własną wytrzymałość fizyczną, wytrzymałość na ból i po to, aby przezwyciężyć własne ograniczenia.
Tacy ludzie potrafią robić sobie tatuaże w miejscach, które są wyjątkowo wrażliwe na ból i chętnie te miejsca eksponują po to, aby pokazać otoczeniu swoją siłę i swoją wytrzymałość. Tutaj warto powiedzieć o tym, że taka motywacja do zrobienia tatuażu może być według psychologa przejawem tendencji autoagresywnych, czyli celowego krzywdzenia siebie, celowego uszkadzania własnego ciała. Tak może być u osób, które mają jakieś zaburzenia, np. osobowości. Po piąte, przynależność do grupy i zaangażowanie. Tatuaż może być przejawem chęci przynależenia do jakiejś grupy, do jakiejś konkretnej, ważnej społeczności lub też chęcią pokazania światu, że należy się do jakiejś określonej subkultury. Widoczne i wyraźne tatuaże mogą być również pewnego rodzaju komunikatem. Na przykład nie zbliżaj się do mnie, albo przeciwnie, jestem otwarty, jestem tolerancyjny. Po szóste, tatuaż może być wyrazem oporu albo buntu. Dzieci często buntują się przeciw rodzicom i taki tatuaż może być właśnie wyrazem takiego buntu. Osoby, które tatuują się z tego powodu, często wybierają wyjątkowo prowokacyjne wzory tatuaży. Badania wśród młodych osób, o których mówi tutaj autor artykułu, pokazują, że główną motywacją wśród osób młodych, motywacją do zrobienia tatuażu jest właśnie okres buntu i chęć buntu, chęć wyrażenia oporu. Po siódme, duchowość, tradycja, kultura. Takie tatuaże często mają wymiar duchowy i religijny. Mogą okazywać poczucie oddania wybranej religii, wyrażanie i życie w zgodzie z wartościami tej religii, czy też identyfikację człowieka z określoną, konkretną kulturą i tradycją. Po ósme, uzależnienie od tatuaży. Uzależnienie jest jednym z powodów, dla których tatuaże są robione. Wiele badań i obserwacji wskazuje na to, że tatuowanie ma albo może mieć charakter silnie uzależniający. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w trakcie tatuowania uwalniają się endorfiny w naszym mózgu. Endorfiny, czyli hormony szczęścia. Endorfiny wytwarzane w trakcie zabiegu mają funkcję znieczulającą, ale również przy okazji wyzwalają silne, pozytywne emocje. I pewnie dlatego wiele ludzi, którzy robią tatuaże, mówi, że lubi ten ból, że ból w trakcie tatuowania jest przyjemny. Obserwuje się również uzależnienie psychiczne od posiadania tatuażu. Tacy ludzie traktują tatuaż, kolejny tatuaż jako rzecz dodaną do kolekcji. Po dziewiąte, są to motywacje seksualne. Niektórzy ludzie robią tatuaże po to, aby uwypuklić, pokazać swoje atrybuty związane z seksualnością lub ukryć różnego rodzaju niedoskonałości, które mają. Być może jest to związane z wysokim poczuciem własnej wartości. Wtedy tatuaż ma na celu zwrócenie jeszcze większej uwagi na atrakcyjność człowieka. Może być również tak, że osoby, które robią tatuaż z tego powodu, mają bardzo niską samoocenę i tatuaż ma w pewien sposób maskować niedoskonałości w sytuacji, kiedy takie osoby odczuwają tę niską samoocenę. I po dziesiąte, jest bardzo wiele ludzi, którzy tatuują się absolutnie bez żadnego powodu. Decyzja o zrobieniu tatuażu jest decyzją całkowicie spontaniczną. Tacy ludzie potrafią być na przykład pod wpływem alkoholu albo innych substancji psychoaktywnych i podejmują decyzję o zrobieniu tatuażu nagle. Nie mają pomysłu, wiedzą tylko, że coś chcą ze sobą zrobić i może to być tatuaż. I na koniec powiem Wam, kiedy według specjalisty tatuaż może być problemem. Tatuaż jest problemem wtedy, kiedy ludzie, którzy się tatuują,
odczuwają niepohamowaną chęć tatuowania się. Tatuaż może być problemem również wtedy, kiedy decyzja o jego zrobieniu podejmowana jest zupełnie spontanicznie, impulsywnie. Warto zwrócić uwagę również na to, że trzeba dbać o bezpieczeństwo podczas wykonywanego zabiegu. Jeśli ktoś nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo, na to, żeby było czysto, sterylnie, żeby tatuaż wykonany był przez prawdziwego specjalistę, który ma zarówno wiedzę, uprawnienia, jak i odpowiednie materiały czy urządzenia, to również może być problem. Problematyczne są również sytuacje, w czasie których ludzie wybierają tatuaż, wybierają wzory wyjątkowo agresywne, obraźliwe. No i na koniec problemem może być sytuacja, w której ktoś ma ochotę i zrobi to. Zrobi tatuaż w miejscu zupełnie nietypowym, na przykład na czole, na oczach czy na twarzy. Warto pamiętać, że tatuaż może być rzeczywiście małym dziełem sztuki, zwłaszcza jeśli jest dobrze zrobiony i jeśli znajduje się w dobrym miejscu. Warto pamiętać również o tym, że dzisiaj mamy ochotę na to, żeby coś pokazać światu, natomiast ta sytuacja może zmienić się za kilka lat. Jeśli więc chcemy zrobić tatuaż, warto pomyśleć o tym, że być może miejsce, które pierwotnie wybraliśmy, nie jest miejscem szczególnie odpowiednim do tego, żeby pokazać się za 5-10 lat, żeby rozpocząć życie zawodowe lub inne dorosłe na przykład życie. Tatuaże są super, na pewno, tatuaże są super, ale jak wszystko należy robić je z głową. Tak, żeby były tylko przyjemnością, a żeby nie sprawiały nam problemów w obecnym lub przyszłym życiu. Ok, powiedzcie, co myślicie o tatuażach? Kilka opinii już znam, tak jak powiedziałam, od osób, z którymi rozmawiam na iTalki. Jestem ciekawa również Waszych opinii. Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy macie tatuaże? Jeśli tak, to gdzie macie te tatuaże? Czy one są czymś specjalnym dla Was? Czy wyrażają coś ważnego? I napiszcie, jeśli nie macie tatuaży, napiszcie, dlaczego nie macie i czy byłby jakiś powód, dla którego chcielibyście zrobić tatuaż. Jestem bardzo ciekawa. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.